Malezja. Lud Bajau, który tam żyje, od kilkuset lat ich domem jest woda. Wody przybrzeżne, gdzie zawsze funkcjonowali jako wolni rybacy, nie znając nawet życia na lądzie i w ogóle nie tęskniąc za lądem. Czuli się na wodzie bezpiecznie. Sytuacja zmieniła się 50 lat temu, kiedy okazało się, że te wody, które były ich domem, nie są już bezgranicznie dla nich dostępne. Malezja, Filipiny, Indonezja podzieliły tą przestrzeń i dzisiaj Bajau są bezpaństwowcami. Nie mają prawa do opieki medycznej, nie mają prawa do pracy, nie mają prawa do swobodnego funkcjonowania na lądzie, nie mają prawa do edukacji. Na szczęście nie wszystkim los plemion Bajau jest obojętny. Organizacja PKPKM wspiera wykluczoną ludność, prowadząc szkoły dla dzieci. Jerry Abbas sam pochodzi z plemienia Bajau. Od 3 lat pracuje w organizacji, ucząc dzieci czytać i pisać. Swoim doświadczeniem wspiera też pozostałych nauczycieli. W tym tygodniu miałam problem z nauczeniem ich pisania cyfry 6. Robią taką śmieszną pętelkę. Pętelkę? Tak. Może spróbuj zabaw, które łączą kształt i dźwięk litery. Tak jak pisanie w powietrzu, żeby zapamiętały ruch. Ważne, żeby w tym czasie cyfra była też cały czas widoczna na tablicy. Zaraz potem przejść do piosenki. Wtedy od razu zapamiętają i brzmienie, i kształt. Warto też pokazywać na palcach. Bajau Laut bardzo potrzebują edukacji. Jeśli nauczą się czytać i pisać, będzie im łatwiej zdobyć pracę. Najgorsze, że Malezja traktuje nas jak nielegalnych imigrantów. Nie mamy żadnych dokumentów. Widzimy się za tydzień, a ja płynę na Kampung Halo. Bez dokumentów nie możesz pójść swobodnie szukać pracy czy łowić ryb, bo wszędzie możesz być aresztowany przez policję. Zamkną cię na 3-4 miesiące, a potem deportują z kraju. Policja bezlitośnie wyłapuje wszystkich. Nieważne, czy jesteś kobietą w ciąży, czy ślepcem, czy nawet dzieckiem. I tak możesz zostać aresztowany. Niedawno jedną z naszych uczennic, 13-latkę urodzoną tutaj, w Semporna, deportowano bez powodu na Filipiny, choć nigdy wcześniej tam nie była. Ta dziewczynka, do dziś nie wiemy, co się z nią stało. Organizacja tworzy szkoły w miejscach takich jak Kampung Halo, rozległych slumsach na obrzeżach miasta Semporna, w których mieszka ponad 2000 Bajau. W okolicach Semporny stworzyliśmy 4 mobilne szkoły. Kiedy zaczynaliśmy tutaj w 2012 roku, do szkół uczęszczało zaledwie 200 dzieci. Teraz jest ich ponad 1000. Rząd Malezji toleruje działania PKPKM, ale lekcje mogą odbywać się jedynie w tzw. mobilnych szkołach. Prostych wiatach, w których brakuje nie tylko pomocy naukowych, ale nawet ławek czy krzeseł. Współzałożycielem organizacji prowadzącej szkoły dla dzieci Bajau jest Duńczyk Torben Wenning. Niedaleko stąd, około 500 metrów od Kampung Halo, jest wspaniała rządowa szkoła, ale dzieciom Bajau nie wolno do niej chodzić. Dlatego stworzyliśmy nasze szkoły. Brak dostępu do publicznej edukacji to duży problem. Trzeba też pamiętać, że Bajau nigdy wcześniej nie uczęszczali do szkół. Trzeba im więc zapewnić szczególne warunki. Duduk dulu, belum lagi. Oke, duduk semua. Ada lagi pelajaran. Assalamualaikum. How are you?
Gdyby nasz nauczyciel ukarał dziecko Bajao, na przykład uderzył bambusem po rękach, co jest praktykowane w rządowych szkołach, to takie dziecko więcej by do tej szkoły nie przyszło. Bajao są bardzo wrażliwi na przemoc. Mam 12 lat. W sumie z rodzeństwem jest nas 13. Nazywam się B-Boy. Do szkoły chodzę już od 3 lat. O zajęciach powiedział mi mój tata. Uczę się tam różnych rzeczy. Dużo się bawię. Jestem wśród kolegów. Potrafię już trochę czytać i pisać. No i pomagam młodszym siostrom nauczyć się pisać i czytać. Bajao w gruncie rzeczy zawsze byli ludźmi morza. Większość populacji mieszkała na długich łodziach. Byli morskimi cyganami. Przemieszczali się swobodnie po morzu w poszukiwaniu ryb. Dziś już tylko nieliczni Bajao żyją w tradycyjny sposób, w zgodzie z naturą. Żyjemy na łodziach od czasów moich przodków, mojego pradziadka. Wierzymy, że dusze naszych zmarłych wracają do oceanu. Dopóki żyjemy normalnie, tak jak tu, oni nas chronią. Inaczej wpadają w gniew i sprowadzają na nas nieszczęście. Życie na łodziach jest proste. Wszystkie nasze potrzeby zaspokaja ocean. On daje nam jeść. Na lądzie jest dużo trudniej. Co robicie przy wzburzonym morzu, kiedy robi się niebezpiecznie? Przy dużym wietrze po prostu płyniemy na spokojniejsze wody albo podpływamy do jakiejś wioski. Między chatami są mniejsze fale. Tam się chronimy. A nie boisz się o dzieci? Nie. Kiedy mają mniej więcej rok, zaczynają bawić się w wodzie. One potrafią pływać wcześniej, niż nauczą się chodzić. Czy mamy pieniądze, czy nie, zależy od tego, ile złowię ryb. Na jedzenie dla nas wystarcza 1 kosz. Jeśli jest więcej niż zjemy, sprzedaję je w porcie. Z łapaniem ryb było kiedyś dużo lepiej. Nie było tak wiele kutrów. Teraz muszę dłużej nurkować. Bajao przez wieki utrzymywali się z tego, co złapali w morzu. Pojawienie się kutrów nie tylko przetrzebiło ich tradycyjne łowiska, ale także zabrało rynek zbytu. Bajao przegrywają w konkurencji z wielkimi przemysłowymi kutrami, które łowią tony ryb. Dlatego dużo trudniej jest im już sprzedać to, co wyłowią i trudniej im się jest po prostu wyżywić i utrzymać swoje rodziny. Świat współczesny, nowoczesność powoduje, że ta przestrzeń, która była przestrzenią życia Bajao, skurcza się, właściwie znika. Bajao, zepchnięci z morza, pozbawieni są także prawa do stawiania domów na stałym lądzie. Władze tolerują jedynie chaty, takie jak w Kampung Halo, prowizoryczne, postawione na palach wbitych w dno morza. W takich warunkach żyją i dorastają setki dzieci. Dzieci Bajao mają bardzo trudny start w edukację, bo ich rodzice nie potrafią pisać, liczyć. W związku z tym potrzebują dużo lepszego zaplecza, żeby uzyskać ten sam poziom edukacji i potrzebują też nauczycieli, którzy włożą w tą ich edukację dużo więcej serca. One naprawdę lubią chodzić do szkoły, ponieważ spotykają tam nowych przyjaciół, bawią się, zdobywają też nowe doświadczenia. Uczą się pisać na tablicy, rysować. Jangan pegang apaan.
Kita mau belajar. Oke, saya. Oke, turun tangan. Yo. Boleh kita mulai? Boleh sudah? One mocno wierzą, że tu się czegoś nauczą, że się rozwiną. My, nauczyciele, dajemy im nadzieję na lepszą przyszłość dzięki edukacji. Asas membaca. Nasz budżet jest dość niski. Nie możemy pozwolić sobie na postawienie solidnego budynku, w którym byłyby lepsze warunki dla naszych dzieci. Oke, siapa lagi? Meli. Stara wiata ledwie mieści wszystkie dzieci. Zajęcia dla starszych i młodszych muszą odbywać się równocześnie, co dodatkowo utrudnia naukę. Ya, jam 11. Dzięki wsparciu Kulczy Foundation, organizacja na rzecz wykluczonych dzieci Bajao wybuduje na Kampung Halo nową szkołę. Drewniany budynek będzie większy i zapewni lepsze warunki dla uczniów i nauczycieli. Będą w nim nowe ławki, krzesła i tablice. A przede wszystkim 2 oddzielne sale, dzięki czemu dzieci z różnych klas nie będą sobie wzajemnie przeszkadzać w trakcie zajęć. Dodatkowo fundacja sfinansuje roczny koszt utrzymania szkoły i wynagrodzenia dla nauczycieli. Jerry to nauczyciel uwielbiany przez dzieci. Swoją pracę traktuje jak misję. Miesięcznie zarabia 800 ringgitów, z których 500 wysyła rodzinie, a za 200 wynajmuje skromny pokój. Na życie zostaje mu równowartość 100 złotych. To nie jest dużo pieniędzy w Malezji. Kupuję za to 10 kg ryżu, czasem jakieś ryby, owoce. Dopóki mam ryż, nie martwię się o siebie. To mi wystarcza. Najważniejsze, żebym mógł wyżywić moją żonę i dzieci, którzy mieszkają na Filipinach. Moja żona nazywa się Khadija, ma 34 lata i jest także Bajao. Mamy 6 dzieci, 3 córki i 3 synów. Próbowaliśmy żyć tutaj razem, ale boimy się policji. Pewnego dnia poszliśmy z rodziną na zakupy. Zobaczyłem, jak policja aresztuje grupę dzieci Bajao, nieposiadających dokumentów. Obok nich stał mój syn. W ostatniej chwili odciągnąłem go na bok. Cudem uciekliśmy stamtąd. Byłem przerażony, myśląc o tym, że policja mogłaby przyjść i zabrać moje dzieci. Wtedy zdecydowałem, że zostawię swoją żonę i dzieci na Filipinach. Tam będą bezpieczni. Ja nie mogę być z nimi, bo nie znajdę tam pracy. Ale bardzo tęsknię za moją rodziną. Ostatni raz widziałem się z nimi w listopadzie. Ponownie zobaczę ich dopiero na jesieni. Rodziny uczniów Jerego też żyją w strachu przed policją. Ich domy, postawione na palach, są bardzo skromne. Rodzina Biboja liczy ponad 30 osób. Wszyscy mieszkają razem w chacie wybudowanej przez dziadka. Co przygotowujesz? Kasawę. Dla ilu osób jest ta porcja? Dla całej rodziny? Tak. Dla 32 osób. W jaki sposób zdobywacie pieniądze na jedzenie? Mój mąż codziennie wypływa na ocean, nałapać ryb. Tylko 3 mężczyzn pracuje, by utrzymać rodzinę, ponieważ teść nie może już nurkować. Czy ciężko wam tu żyć? Wychowywać dzieci? To nie są problemy. Najgorsze są kontrole, kiedy przychodzi policja i pyta o dokumenty. Wtedy skaczemy do wody albo uciekamy na łodziach.
Mojego męża raz złapali w porcie, gdy sprzedawał złowione ryby. Zamknęli go na 4 miesiące, a potem był deportowany. Teść popłynął za nim i musiał dużo zapłacić nielegalnym przewoźnikom, żeby przywieźć go do domu. B-boy i cała rodzina żyją bardzo skromnie. Najczęściej jedzą jedynie prażony maniok. Złowione ryby są dla nich zbyt cenne. Wolą je sprzedać w porcie, by zdobyć pieniądze. Nowy silnik do łodzi był dla nich dużym wydatkiem, dlatego wspólnie z sąsiadem zdecydowali się kupić używany. Porządną sieć do połowów zazwyczaj pożyczają od kuzyna. W przygotowaniu sieci pomagają też najmłodsi. Nawet oni zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest udany połów. Jednak starsi nie mniej niż o ilość złowionych ryb martwią się o bezpieczeństwo wypływających mężczyzn. Morze nie jest bezpieczne. Również na wodzie mogą wpaść w ręce policji. Kiedy uznają, że jesteś nielegalnym imigrantem, zostajesz aresztowany, czasem na bardzo długo. A gdy zabraknie mężczyzny, ponieważ znalazł się w złym miejscu o złym czasie, wtedy rodzina nie ma co jeść. Dla dzieci jedynym wyjściem jest zacząć żebrać. Wszystkie pieniądze zanoszę mojej mamie. Mam 7 rodzeństwa. Było nas 9, ale 2 braci zmarło. Mój wuj wypływa na ocean łowić ryby. Jeśli złapie więcej, to daje trochę mamie. Wtedy mamy co jeść. Jeśli złowi niewiele, to nic nie jemy. Dlatego jestem tu, żeby się samemu nakarmić. Czasami któregoś z nas pobiją i zabiorą pieniądze. Znam dzieciaki, które poszły do więzienia albo zostały zgwałcone. Kilkoro też zamordowano. Nie mamy kogo prosić o pomoc. Jeśli powiadomilibyśmy policję, to ciach i wsadziliby nas do więzienia. Biliby nas. Pobiliby nas za to, że nie mamy dokumentów. Moja rodzina mieszka w Kampung Halo, na tyłach szkoły. Wolałbym być z nimi w domu, ale muszę żebrać. Dzieci odurzają się klejem, żeby zapomnieć o głodzie i upokorzeniu. Nie zdają sobie sprawy, jak szkodliwe dla nich są opary toksyn. Mam na imię Madlan. Mam 7 lat. Ja mam 8 lat. Jestem Jasmin. Gdy wdycham klej, to jakbym odpływał gdzieś na księżyc, a potem spadam. Kiedy widzę, jak dzieci się do mnie uśmiechają, jak podchodzą, to traktuję je trochę jak moje własne. Często je przytulam, bo naprawdę tęsknię. Naprawdę tęsknię za moimi dziećmi. Ale to jest mój obowiązek. Jerry, musisz ich uczyć. Ty sam jesteś Bajao. Kto inny się nimi zajmie?
Mam wielkie marzenie, że znajdę tu dom, w którym będę żył z moją rodziną. I będę mógł nadal uczyć Bajau. To wszystko. To są dzieci, które mają w sobie słońce, radość, mnóstwo energii i one bardzo chcą się uczyć. Ale do tego potrzebują kogoś, kto poprowadzi ich za rękę. Edukacja jest im bardzo potrzebna. Edukacja jest niezbędna po to, żeby mogły podjąć jakąś pracę. Jest szansa, że będą mogły legalnie zarabiać, ale przede wszystkim muszą umieć pisać, czytać, liczyć. Myślę, że jeśli Bajau zdobędą wykształcenie, nie zginą tak łatwo jak niektóre inne plemiona. Ale martwię się o Bajau żyjących na łodziach. Ciężko jest ich do czegoś przekonać. A oni uważają, że muszą wieść życie według zasad ich przodków. Jak poznałaś swojego męża? Zaczęło się od przyjaciół. To oni przedstawili mi męża. Trochę mi wstyd. To było tak dawno. Poznaliśmy się na łodzi. Mój mąż długo się do mnie zalecał. Przypływał do nas na łódź mojego ojca. Już myślałam, że nic z tego nie będzie, ale w końcu się oświadczył. Mieliście jakąś ceremonię ślubną? Tak, przypłynęli goście. Łodzie zostały połączone na czas ślubu. Mój mąż ofiarował ojcu ryż, papierosy i pieniądze. Największym prezentem była łódź. Dziś ma już ponad 15 lat. Ręka mnie boli już od wylewania wody. Chcemy ją naprawić, ale nie mamy tyle pieniędzy. Jeśli tylko uda się naprawić łódź, będę bardzo szczęśliwa, mogąc nadal żyć na oceanie. Ludzie Bajau mówią, wy wzięliście ląd, nam zostawiliście wodę. Dzisiaj nawet to morze próbujecie nam odebrać. Wierzę, że dzięki ich sile, pogodzie ducha, jedności i edukacji nie znikną z powierzchni ziemi. Ich dzieci będą mogły dalej swobodnie i szczęśliwie pływać w tych lazurowych wodach.